Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj na moim stole dwa szare pudełka, duże pudełka, a w nich, jak nie trudno się domyśleć, grawerka laserowa. W jednym jest grawerka laserowa, w drugim jest obudowa do grawerki laserowej. To traktujemy jako dodatek, poskładam to raz, dwa, zobaczymy co to jest. Także tym się również troszeczkę zajmiemy. Laser bardzo ciekawy, firmy Tutris. Nie jest to pierwsze urządzenie tej firmy na moim kanale, jak do tej pory mam bardzo dobre zdanie o tej firmie. Pierwszy był ten laser 3 w 1, albo nawet 4 w 1, zabudowany, bardzo fajne urządzenie. Drugie, oczywiście frezarka, mega super fajna zabawka, o tym jest film. Nie widzieliście, to polecam, świetny sprzęt. Dzisiaj mamy laser 20W, ale jest to chyba najtańszy laser 20W na rynku, tak mi się wydaje. Jego cena jest bardzo atrakcyjna. Czy jest tam jakiś haczyk? Jeżeli tak, postaram się go znaleźć, odpowiedzieć na to pytanie, czy faktycznie jest tak mocny, jak producent podaje, czy ma te 20 W, to łatwo sprawdzić. Jeżeli ja nadal wracam do moich projektów, czyli system mocowań narzędzi na ścianie, jest to wycinane z MDF-u 9 mm, także nie ma żartów. Porządny 20W laser poradzi sobie z tym na 2 przejścia. Krawędź cięcia jest bardzo dobra. Jeżeli on faktycznie dorównuje tym prawie 2 razy droższym laserom, to powinien sobie z tym poradzić. Oczywiście sprawdzimy jeszcze inne materiały, jak zwykle. Także zapraszam Was. Mam nadzieję, dla Was ciekawy film. Zobaczymy, czy laser w tej cenie potrafi dorównać prawie 2 razy droższym laserom. Zapraszam. Dobra, słuchajcie, mam to rozpakowane. Powiem Wam szczerze, że ta obudowa to miał być taki dodatek. Nie chciałem tutaj zbytnio dużo czasu temu poświęcać. Jakiś tam szybciutki timelapse z muzyczką, obudowa złożona. Ale to, co wyciągnąłem z pudełka, naprawdę nie mogę zostawić bez komentarza. Jestem zajebiście mile zaskoczony. Ja się spodziewałem jakiegoś, słuchajcie, takiego szkieletu z rurek, wiecie, rurka w rurkę wkładana plastikowa. Zobaczcie, co się dzieje. Tu jest normalnie, są profile aluminiowe. Profile konstrukcyjne aluminiowe, tutaj mamy do nich łączniki, czyli tak jak się buduje wszelkiego rodzaju właśnie lasery, drukarki, frezarki itd., itd. Oczywiście to są te chyba najmniejsze profile, ale konkret, naprawdę konkret, tutaj gdzie one mają, widzę, zainstalowane magnesy neodymowe. Tutaj mamy cały zestawik, słuchajcie, tak jak pokazywałem, łączniki, wentylator tutaj do odprowadzania tego dymu. Tutaj mamy tych śrubek troszeczkę. No i tutaj takie rączki, one będą montowane do paneli i do pokrywy. Panele, słuchajcie, panele to również nie jest żadne płótno, to jest po prostu jakieś tam tworzywo 3 mm, ja już sobie je zmierzyłem. I teraz najlepsze, słuchajcie, pleksa pomarańczowa, ochronna, ja już się nie mogę doczekać, żeby to ściągnąć, ale to chwileczkę, to musi być, wiecie, za chwilę. 5 mm, gruba, konkretna pleksa, druga, nie wiem, to jest chyba przykręcana na stałe 3 mm, także super, jestem naprawdę bardzo, bardzo mile zaskoczony tą obudową, ale dobra, ja tutaj poskładam to raz, dwa i tutaj oczywiście czeka laser. Laser jest w bardzo dużym opakowaniu, pudełku, także mam nadzieję, że nie będzie tam dużo skręcania. To jest mega, naprawdę już się nie mogę doczekać, żeby to złożyć. Dobrze, melduję wykonanie zadania. Proszę bardzo, obudowa jest złożona, słuchajcie, tak szybciutko. Widzieliście, raz, dwa i złożone. Nie, no oczywiście jest tutaj troszeczkę roboty przy tym, złożyć ten stalas z tych profili. Troszeczkę czasu to zajmuje i moja dobra rada, patrzcie dobrze w instrukcję, bo jak nie, to będziecie później będziecie musieli zamieniać te profile, bo tutaj, żeby później te panele przykręcić, musi być to dobrze skręcone. Także wydaje się to bardzo intuicyjne, ale warto zaglądać w tą instrukcję. Tak czy siak, bardzo porządna konstrukcja, bardzo fajnie wykonana obudowa. Słuchajcie, tutaj mamy z przodu neodymy, magnesy neodymowe.
i tutaj sobie ściągamy wygodnie, możemy sobie tutaj zaglądać. Do tego cyk i jest to zamknięte. Fajne rączki, bardzo fajne rączki, nawet tutaj zobaczcie, zadbali. Mamy takie kapturki, o tu będzie lepiej widać, takie kapturki, żeby tutaj jeszcze nam się dym tędy nie wydobywał, także takie drobiazgi też tutaj producent wziął pod uwagę. Dobra, nie przedłużam, słuchajcie, biorę się za laser. Laser cały czas tutaj w pudełku sobie czeka, ale pudło dużo szerokie, czyli mam nadzieję, znaczy raczej na pewno on jest prawie w całości, także myślę, że pójdzie szybciej niż z tą budową. Mega jestem ciekawy jej działania. Tutaj, słuchajcie, mamy wąż, z tyłu mamy oczywiście wentylator i kruciec do podłączenia tego węża i tutaj zobaczcie, mamy taki sprytny dwójnik. Pożyczymy sobie troszeczkę prądu do tamtego wentylatora. Wentylator jest na razie tylko na 2 śrubkach, bo muszę zobaczyć, czy w dobrą stronę go przykręciłem, żeby wyciągał, a nie dawał na powietrze do środka. No i tu mamy kabelek jeszcze jeden, żeby tam go podłączyć. Dobrze, zaczynam teraz montaż lasera. Raz, dwa, szybciutko i bierzemy się dalej do pracy. Wsadzamy go do środka i zobaczymy, co się będzie działo. I proszę bardzo, mamy to wszystko z tego dużego kartona wylądowało na tym stole. Słuchajcie, grawerka praktycznie złożona. Tam kilka rzeczy trzeba wiadomo sprawdzić, to Wam pokażę, na co zwrócić uwagę po wyciągnięciu takiego urządzenia z pudełka. Ale to za chwilę. Słuchajcie, przede wszystkim na początek producent nam dał w komplecie plaster miodu. Pod tym plasterem miodu jest, słuchajcie, blacha. To jest komplet. Bardzo fajnie, że to mamy. Także super na tym, oczywiście sobie grawerujemy, tniemy i tak dalej, i tak dalej. I teraz co tutaj mamy jeszcze, co tutaj było w komplecie? Standardowo oczywiście zasilacz, kabel zasilacza, kabel USB, przewód do powietrza, do wspomagania powietrza. Mamy tutaj pompę, bardzo fajna, bardzo ciekawa pompa, zobaczymy jak ona sobie będzie radzić. Także bardzo fajnie, słuchajcie, teraz moim zdaniem to już jest standard, trzeba na to zwracać uwagę, bo do cięcia się ta pompa bardzo przydaje. Okulary, mamy drugi zasilacz, to jest zasilacz oczywiście do pompy, okulary ochronne, no i tu jakieś gadżety, minimalnie, troszkę śrubek, nie ma za bardzo co tutaj skręcać. No i oczywiście główny bohater, głowica laserowa. Głowica laserowa 20 W, głowica nie jest jakaś bardzo potężna, nie jest też ciężka i dobrze, bo ten laser to nie jest taki, słuchajcie, taki typowy kolos, jak niektóre prezentowane na moim kanale. On ma tutaj naprawdę taką delikatną budowę. No i dzięki temu, że ta głowica też nie jest jakaś wielka i ciężka, ona sobie spokojnie powinna dać radę. Dobra, kamera jest na statywie, słuchajcie, tak jak mówiłem, mamy to gotowe, ale musimy kilka rzeczy sprawdzić. Tutaj na przykład pierwsze co rzuca się w oczy, że pasek ten od tej osi jest bardzo luźny. Tutaj z tej strony mamy takie pokrętło, bardzo fajna sprawa, regulacja właśnie naciągu tego paska, także to sobie zrobimy bez problemu. Później sprawdzamy luzy, regulujemy je oczywiście, jak je regulujemy. Tutaj, gdy mamy te rolki, jeżeli tutaj pod spodem jest sześciokąt, czyli gdzie możemy włożyć klucz, tutaj akurat z tej strony jest tutaj i jest tutaj, na tych rolkach, czyli te dwie wewnętrzne rolki są regulacyjne. I teraz słuchajcie, zobaczcie, dopychamy z tej strony do profila, delikatnie, no nie jakoś wam bardzo mocno, i patrzymy, czy ta rolka się nam kręci. Jeżeli się nie kręci, cała oś chodzi w miarę normalnie, jest ok. Jeżeli mamy, teraz sprawdźmy z tej strony, tutaj mamy fajny przykład, zobaczcie, docisnąłem delikatnie, tutaj tym kółkiem mogę kręcić, także jest to za luźne, tym tak samo, to jest do regulacji. Bierzemy klucz mamy tutaj, słuchajcie, w zestawie, ja sobie go szybciutko odpakuję. I teraz zobaczcie, tutaj klucz zakładamy na tą śrubę tutaj i tutaj jest po prostu mimośród. Jeżeli to przekręcimy w tą stronę, to rolka nam będzie bardziej dociskać. I teraz zobaczcie, ona się nadal kręci. Zobaczymy, w którą stronę ma iść. Już chodzi ciężko i teraz
Teraz za dużo. I jeżeli nam zabiera już wózek, no znaczy się, że jest dobrze. Z tej strony również muszę to wyregulować. Nadal się kręci, także jest za luźno. Nadal się kręci. Musimy znaleźć ten, w którą stronę mi mosior działa. Jeszcze troszeczkę. I jest w porządku. Dobrze, to mamy wyregulowane. Ta rolka jest, ją już sprawdzałem, także widzicie, ta rolka zabiera, także nie ma problemu. Dobra, tak to mniej więcej musicie sobie posprawdzać, resztę poskręcać zgodnie z instrukcją. To jest bardzo ważne, nie omijajcie tego, posprawdzajcie sobie naciągi pasków i tak dalej. Zrobimy to raz i mamy to z głowy. Dobrze, moi mili, ja sobie to teraz wszystko poskręcam, posprawdzam sobie jeszcze raz te luzy na tych wózkach, posprawdzam sobie naciągi pasków, wyreguluję sobie to wszystko fajnie, poskręcam go, oczywiście zgodnie z instrukcją. Instrukcję mamy w zestawie, także nie ma problemu. Podłączę oczywiście tą pompę, będziemy pracować z pompą jak najbardziej. Zainstaluję samą głowicę laserową, jej jestem najbardziej ciekawy. Oczywiście sztywności całego lasera też jestem ciekawy, to sprawdzimy na mniejszych projektach, ale moc głowicy 20W głowicy oczywiście sprawdzimy na cięciu MDF-u. Będziemy robić kolejne elementy systemu wieszania narzędzi na ścianie. Także tutaj mamy już część elementów zrobionych. Mam zaprojektowane kolejne, także będzie okazja sprawdzić ten laser. Będziemy ciąć MDF i oczywiście różne inne materiały. Będzie grawerowanie, cięcie. Na to już Was zapraszam, także nie ma co przedłużać. Zaczynamy testy, później podsumowanie i tyle. Dobra, wystarczy tej muzyczki, widzieliście tam takie szybką akcję, co dzisiaj będziemy mniej więcej testować. Zaraz do tego konkretnie przejdziemy, do wszystkiego po kolei, opowiem Wam, również tam będą takie wstawki kilkusekundowe, to wystarczy, zobaczycie ten laser w akcji. Później przejdziemy do samego urządzenia, bo tutaj mam kilka słów, kilka wniosków na jego temat. Czy to jest dobra maszyna, czy nie dobra, wypowiem się na ten temat. Fakt jest faktem, to jest bardzo tani laser jak na laser 20W. 20W to jest super sprawa. Słuchajcie, chodźcie, zaraz Wam pokażę. 20W to jest po prostu... mamy nowe możliwości, nowym materiałem, który się pojawia, który możemy ciąć. To jest na przykład MDF, surowy MDF 9 mm, a ten materiał nam pozwala, mi na przykład, pozwala wykonywać takie oto system zawieszenia narzędzi na ścianie. Mój pomysł, mój projekt, nad którym cały czas pracuję, słuchajcie, i właśnie przy okazji testu tego laseru do niego wróciłem. Mamy tutaj jeszcze coś takiego, to widzieliście też w tych urywkach, cięcie HDF-ki. Cięcie HDF-ki tutaj sobie wykonałem przy okazji bardzo fajną rzecz, jest to segregator na papiery ścierne. To jest projekt kupiony, nie ściągnięty, tylko kupiony na Etsach, etsy.com, taka strona.
Nie ukrywam, że tam zresztą to żadna tajemnica. Niektóre projekty tam kupuję, żeby po prostu coś fajnego Wam pokazać, zwłaszcza jakieś takie zdjęcia albo na przykład podstawki, podkładki. Dzisiaj nie ma żadnych podstawek, to są fajne projekty, aby pokazać dokładność lasera, ale do tego też wrócimy. Taki segregator, słuchajcie, bardzo fajny projekt. Mamy element środkowy, czyli haczyk na dole u góry i mamy element dolny, on wchodzi nam tutaj, bo teraz to reklamuje projekt kogoś, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, jak on jest, słuchajcie, spasowany. Laser tutaj nie miał żadnych problemów, nie ma żadnych tutaj mijanek, nie ma żadnych przerw, nic się nie dzieje. I element górny, słuchajcie, z zawieszeniem, tutaj zobaczcie, on tak samo sprytnie wchodzi. Cyk. I mamy taki wieszaczek, on oczywiście wyląduje na przykład tutaj na ścianie i do niego będziemy wkładać tutaj posegregowane papiery ścierne, czy to 125, czy 150. Bardzo fajna sprawa, także widzicie, mamy szybki, mocny laser, takie coś zrobić. To było naprawdę moment, chyba na 3 arkuszach i temat jest gotowy. I teraz słuchajcie, wracam do tego projektu, bo to jest dla mnie teraz temat numer 1, a przy okazji bardzo fajny test laserów. 20 W i faktycznie tnie MDF 9 mm, powiedzmy bez problemów. Ja generalnie na każdym laserze taki MDF tnę w 2 przejściach, on sobie również poradził w 2 przejściach, jak najbardziej. Wykonałem tutaj nowe, to jest płyta podstawowa i do niego sobie tutaj wklikujemy te wszystkie zawieszki, czy taki podstawowy wieszak. Tutaj jest nowy model wieszaka, który pokazywałem. Mamy takie zaokrąglenia, aby to było mocniejsze. Wszystko się udało wyciąć, słuchajcie, zobaczcie, to wszystko, to, po 4 sztuki każdego mamy wycięte tym laserem, także naprawdę fajnie to poszło, plus te wszystkie tutaj płyty do mocowania. Zrobiłem sobie różnego rodzaju, przeprojektowałem to, jest po prostu tu mniej otworów, tu są tylko przy końcach, no bo jeżeli mamy, załóżmy coś takiego, to będzie dobrym przykładem, że na przykład mamy wieszać tutaj i tutaj, no to tutaj jest niepotrzebnie tracić, wycinać te otwory, bo i tak są niewykorzystane i tak. Mamy też płytę zerówkę i tutaj mamy oczywiście, będziemy przymocowywać na magnes klucze. To zobaczycie wszystko w podsumowaniu. Chodzi mi o to, że radzi sobie jak najbardziej laser z tym MDF-em. Tutaj fajna sprawa. To Wam pokazywałem na ostatnim filmie odnośnie projektowania. Zrobiliśmy to na szybko. Wieszaki do wkrętarek. Tu będzie wkrętarka, tu będzie zakrętarka. Zobaczycie, tu mamy taki mniejszy wieszak, tu mamy taki większy. Bardzo fajnie to wyszło. Super, działa. Lekka korekta była, bo tam projektowałem to po prostu z głowy, nie w warsztacie przy komputerze. To również zobaczycie, jak się prezentują na tym narzędzia na końcu tego filmu. To Wam tam pozawieszam to już, bo troszeczkę tutaj muszę sobie to poukładać. Słuchajcie, jest poziomica, jest wszystko, ale to do tego jak najbardziej wrócimy. I teraz słuchajcie, jednym z materiałów wcale niełatwym do cięcia mamy tutaj taki akryl. 2 mm czarny akryl i zobaczcie teraz, nie wiem czy to dobrze widać? Dobrze widać. Zobaczcie sobie, jaka tu jest jakość tego cięcia. Naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze. To jest również wieszak na szlifierkę kątową. Na początku on był projektowany, myślałem, że to się uda zrobić z MDF-u, ale niestety MDF jest za gruby. I teraz gdzie mamy szlifierkę? Tutaj mamy szlifierkę. To w założeniu ma działać w ten sposób, że będziemy wieszać tak szlifierkę. Więc tutaj nam się zwyczajnie MDF 9 mm nie zmieścił, dlatego przy okazji, a że takie coś znalazłem również w zasobach swoich, zrobiliśmy to z takiego materiału. Niełatwy materiał, ale się udało i to bardzo, bardzo, bardzo dobrze. To do tego są właśnie te wieszaki, słuchajcie, i to będzie mniej więcej tak wyglądało. To wchodzi w to i to będzie wklikane na płytę i tu będzie wisiała szlifierka. Także zapraszam Was. Na koniec filmu będzie to wszystko już na tej ścianie ładnie zrobione. Będą wisiały wkrętarki, będą wisiały zakrętarki, będzie szlifierka kątowa i będą klucze. Kątowniki, to również tutaj mam te haczyki mniejsze, to już na jakieś takie kątowniki. Być może już tym razem też wystarczy. To jeszcze, no to jest zwykła już taka zawieszka, także to tak przy okazji. Dobrze, ale wracamy do lasera. I teraz słuchajcie, grawerowanie. Grawerowanie przeprowadziłem jak zwykle. To są takie
płytki ze sklejki, wygrawerowane moje logo, tu będzie przyklejony magnes i to przy okazji ląduje zazwyczaj albo jeżeli tam coś, czasami sprzedam jakieś narzędzie, to wkładam kupującym tam przy okazji, albo po prostu no, znajomym rozdaję i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, sam grawer naprawdę bardzo dobry, tutaj się nie ma do czego doczepić, wszystko jest w porządku, 6 sztuk na formacie A4, bardzo, bardzo fajnie to poszło. Pierwsza, słuchajcie, tam ustawiłem takie parametry z głowy, bo tam testów w sumie nie robiłem. Troszkę mu tam dodałem, mówię, jakbym miał mieć problem. No i powiem Wam, że mocy mu nie brakło. Pierwsze musiałem przerwać, zostawiłem tylko jedno dla porównania. Tutaj grawer jest po prostu prawie że milimetrowej grubości. Widać, że to jest wszystko bardzo przypalone. Czasami coś takiego jest potrzebne, bo to z tego można zrobić nawet i stempel. Bardzo fajna sprawa, bardzo, słuchajcie, kontury bardzo widoczne, także no, mocy mu nie brakuje. Ja na przykład takie wyraźne grawery robiłem na deskach do krojenia, wtedy ten grawer, jeżeli jest głęboki, jest taki wypalony, jest bardzo, bardzo długo. Mam deskę, która już naprawdę nie wygląda dobrze i wymaga, że tak powiem, odświeżenia, a grawer nadal jest bardzo, bardzo widoczny. W takim zwykłym grawerze, gdzie tam gdzieś pisałem nieraz smacznego, niesmacznego, on się po prostu z biegiem czasu zanika. Ale dobrze, i teraz słuchajcie, materiał, który robiłem pierwszy raz. Guma do pieczątek. Guma do pieczątek. Jestem mega ciekawy. Zobaczcie, słuchajcie, to jest naprawdę Fit 30. Zobaczcie, jak to naprawdę super. Super to wyszło. Super to wyszło. Nie wiem, jak będzie wyglądał efekt pieczątki, w sensie, jak mi się uda znaleźć no, tą gąbkę z tuszem, to oczywiście to sprawdzimy. To powinno być chyba na odwrót zrobione. Negatyw tego loga. Ja tylko odwróciłem, zrobiłem lustrzane odbicie, żeby właśnie w momencie stempla na tym elemencie, nie wiem, kartce papieru czy pudełku było to prawidłowo odbite. Sprawdzimy, zobaczymy. I teraz słuchajcie, jakiś tam stal nierdzewna, jak najbardziej, słuchajcie, bez problemu. No gorzej tylko z rozmieszczeniem tego napisu. To mi się nie do końca udało. Ale to nie chodzi o to, to są testy, słuchajcie, z wypełnieniem również. To było, myślę, że do minuty czasu, także bez problemu jakieś znakowania narzędzi. Ten laser sobie z tym wszystkim pomoże. Spieszę się bardzo, bo więcej mam do powiedzenia na temat samego lasera, a już w ogóle mam też hita odnośnie tej obudowy, to na koniec. Laser, który dzisiaj omawiam, czyli laser firmy Tutris TTS20 Pro, jest naprawdę tanim laserem. Znaczy tanim oczywiście w sensie laserów 20W. I tutaj powiem szczerze, że zastanawiałem się, skąd taka cena. Znam urządzenia tej firmy. Kiedyś testowałem, pokazywałem, mam ten laser do dzisiaj, bardzo go lubię. Ten zabudowany niebieski laser, to jest laser również firmy Tutris. No i oczywiście to, co widzieliście ostatnio, moja pierwsza frezarka CNC, mega fajne urządzenie. To tak naprawdę to po tym urządzeniu się zakochałem w tej firmie. No, naprawdę super urządzenie. Ale tutaj powiem Wam, że jak otworzyłem te pudełko, no to jakbym wtedy zrobił podsumowanie, no to by dobrze nie było. Ale mało tego, testowałem ten laser pod naprawdę długo. Mówię, wykonam sobie tutaj naprawdę kolejne elementy na tą ścianę tylko po to, żeby się przekonać, czy faktycznie ten laser no jest dobry na tyle, na ile go przedstawia producent. I słuchajcie, powiem Wam, jakie są moje wnioski. Tak na szybciutko. Cena nie bierze się znikąd. Producent zrobił to w ten sposób, że zastosował bardzo dobrą głowicę laserową. Głowica jest mocna, dokładna. Odnośnie dokładności pokażę Wam, trzymam go na sam koniec, pokażę Wam jeszcze jeden projekt. Mamy w zestawie plaster miodu, mamy w zestawie pompkę. Pompka jest uniwersalna do innych modeli. To jest bardzo dobra pompka, zresztą jakością przebija ten laser 10-krotnie. Ale cena, tak jak powiedziałem, cena nie bierze się znikąd. To jest bardzo prosta, tania konstrukcja. Myślałem, że nie będzie działać, że nie będzie potrafiła utrzymać tej sztywności, tej szybkości, bo głowice 20W są głowicami ciężkimi. Ona i tak jest kompaktowa w porównaniu do innych 20W głowic, ale producent zrobił bardzo sprytną rzecz. Skupił się na tym, odnośnie oszczędności, na czym da się zaoszczędzić. Konstrukcja jest lekka, starego typu, to są zwykłe profile konstrukcyjne. Tam, gdzie nie można oszczędzać, tam jest dobrze. Mamy tutaj wózki z 4 rolkami, nie z 3. Mamy tutaj regulację pełną. Mamy urządzenie przede wszystkim jest złożone, czyli
Producent celuje w takiego klienta, który nie bardzo się zna na takich urządzeniach. On chce wyciągnąć z pudełka, proste w obsłudze, niedrogie, bo to na przykład będzie jego pierwszy laser, ale z dużymi możliwościami. I co ratuje jeszcze ten laser odnośnie konstrukcji, stabilności, sztywności? Mamy tutaj dwa silniki, na przykład do poruszania tą osią mamy dwa silniki z tej i z tej strony. Słuchajcie, i mamy tutaj oczywiście dwa paski. Inne konstrukcje tego typu, lżejsze konstrukcje, gdzie mieliśmy głowice 5-10 watowe, bez problemu dawały sobie radę z jednym silnikiem. Ewentualnie jeszcze była oś tutaj i było powtórzenie już bez silnika tutaj na drugi pasek. Tutaj producent dołożył, na tym nie oszczędzał. Niestety przez to gabaryt tego lasera urósł, co nie jest bez znaczenia, do tego za chwilę wrócimy. Ale tak jak mówię, generalnie kluczem do, powiedzmy, sukcesu tego urządzenia, żeby zachować jego niską cenę, jest skupienie się na rzeczach ważnych, czyli mamy tutaj wózki na 4 rolkach, mamy dwa silniki tutaj z tej strony i z tej strony i tak dalej i bardzo dobra głowica laserowa. Reszta nie do końca jest, nie ma startu do laserów droższych, często prawie 2 razy droższych tej mocy i o tych możliwościach, ale to już zostawiam Wam, słuchajcie, czy dla Was urządzenie musi być, wiecie, musi wyglądać i działać, czy wystarczy, że działa. No to jest, wiecie, opinia każdego z osobna. Urządzenie firmy Tutris, znaczy producent ten, po prostu ma w swojej ofercie coś takiego dla ludzi, może nie aż tak zasobnym portfelem, żeby kupować najwyższe topowe modele. Mogą kupić coś tańszego, może to jest troszeczkę prostsze w budowie, ale nadal działa świetnie i potrafi dorównywać najdroższym laserom. Teraz słuchajcie, coś na rozweselenie. Przy okazji testu tego urządzenia przyszła do mnie również obudowa. Obudowa, zobaczcie, ona sobie stoi tutaj, sprawiła się świetnie, po prostu cudownie. Świetny produkt i tak dalej, i tak dalej. To nie jest film o tej obudowie, więc dużo nie będę mówił. Jedyny minus tej obudowy jest taki, zaraz Wam pokażę, jedyny, a mnie po prostu ścięło z nóg, że jest zwyczajnie za mała na ten laser. Ona tu się po prostu, ten laser się tu nie mieści. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Producent dołożył, zaprojektował to urządzenie tak, że są dwa silniki, z lewej i z prawej. Ten laser przez to jest sztywny, przez to daje sobie radę w pełnej prędkości z tak ciężką głowicą laserową, ale niestety urósł na bok. Słuchajcie, ja sobie, jak widzieliście na urywkach, oczywiście używałem tej obudowy, ja sobie z tym poradziłem. Po prostu zbudowałem na szybko z odpadów taką nadstawkę, gdzie mogłem po prostu ten laser sobie tutaj w środku zmieścić. Ok, wszystko pięknie, ładnie. Słuchajcie, dla mnie to jest, no, wywołuje uśmiech na ten. Dalej twierdzę, że to jest, oczywiście to jest bardzo świetny produkt, no ale no jest taka lekka wtopa, nie? Myślę, że nie każdy będzie chciał budować nadstawki nad lasery, żeby użyć bardzo dobrej obudowy. Dobra, słuchajcie, rozgadałem się jak zwykle, takie podsumowanie. Aha, miałem Wam pokazać, pokazywałem Wam odnośnie mocy, odnośnie nowych, ciekawych materiałów, jak wygląda cięcie, precyzja. Tutaj naprawdę nie brakuje, nie ma nigdzie mijanki, nic się nie stało. Na koniec wykonałem taki, nie często robię takie projekty, jakieś zdjęcia, jakieś takie płaskorzeźby i tak dalej, bo to jest czasochłonne. To, co mam w ręku, robiło się ponad godzinę czasu, godzina 10 chyba. Jest to taka, można powiedzieć, płaskorzeźba kota. To jest również projekt kupiony na Etsach, nie? Bo ktoś przygotował, ktoś się postarał, bardzo fajny projekt. Zresztą kupiłem go już dawno temu, ale jakoś nie miałem weny, żeby go To była świetna okazja, żeby sprawdzić. Słuchajcie, zobaczcie, jak wyszedł kotek na tanim laserze, który dzisiaj prezentowałem. Nie wiem, czy to widać. Słuchajcie, tutaj ten obraz miał parametry prędkość 1000 mm na minutę, moc 85%. Wszystko jest poprzepalane w różnych miejscach, w różnej głębokości, co sprawia wrażenie takiego lekkiego trójwymiaru. Szczegółowość tego zdjęcia jest bardzo dobra, mimo że jest pomniejszone, bo je powinno się robić oczywiście w formacie A4, ale no tyle czasu ani cierpliwości to ja nie mam. Dobra, także taki kotek. Teraz go jeszcze troszeczkę wyczyściłem pędzelkiem, usunąłem tą miękką tkankę. Słuchajcie, nie wiem jak to będzie wyglądało wokół kamery, ale wierzcie mi, że na żywo wygląda to naprawdę fajnie i dobrze widać tutaj tę szczegółowość, dokładność tego lasera. Także naprawdę tutaj nie ma się do czego doczepić. Słuchajcie, tyle w
w tym filmie. Jeżeli żeście wytrzymali od początku do końca, jeżeli ktoś wytrzymuje te filmy odnośnie testów laserów, napiszcie od dechy do dechy. Ja się będę bardzo cieszył. Słuchajcie, kolejne filmy w przyszłości oczywiście będziecie widzieć moje projekty. Ja tym projektowaniem się zajmuję coraz częściej, coraz chętniej. Będą projekty różnych maszyn dla majsterkowiczów, wkładki pod frezarki górnowrzecionowe z windą sterowane od góry. Mam mnóstwo pomysłów. Uczę się cały czas projektowania, a że mam lasery, będę Wam pokazywał, jak to zrobić na laserze. Rozwiniemy ten temat jeszcze bardziej. Będą się pokazywać oczywiście projekty i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, tak jak Wam obiecałem, za chwilę Wam pokażę na koniec to, co mi się dzisiaj udało zrobić na tej ściance, jak to wyszło, co tam będzie wisiało, sami zobaczycie. A laser tani, mocny, potrafi zaskoczyć, ale no tak jak mówię, nie ma nic za darmo, coś za coś. Tak jak o tym mówiłem wcześniej, tak jest i tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i zapraszam Was na kolejne moje filmy. Cześć, do następnego razu. Thank you.